first place in the category People's Choice, all the way from Poland, aus Polen, Staszek Miskowski from Poland, the People's Choice with an awesome motorcycle. Kwestia przewidywania przyszłości, myślę, że bardziej to jest kwestia wyobraźni. Nie? Tak jak Stanisław Lem miał ogromną wyobraźnię, więc potrafił sobie wyobrazić różne rzeczy. Oparłbym to na tezie Alberta Einsteina. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Jeżeli potrafisz sobie coś wyobrazić, na pewno znajdziesz sposób lub kogoś, który to zrobi. I wydaje mi się, że wyobraźnia jest największym jakby motorem do postępu ludzkości, do postępu całej cywilizacji. Mój początek fascynacji jakby wolnością, pomimo tego, że może nie odczuwałem jako dziecko, nie wiem, zamknięcia komunistycznego, ale mój ojciec był strasznie antykomunistyczny. Mój dziadek był jednym z tych, którzy uciekli z Katynia, więc jakby od dziecka tłuczono mi w głowę, że komuna jest zła i żyjemy w zamkniętym czasie. Więc jakby miałem pociąg do tego, żeby było inaczej, chociaż nie do końca rozumiałem, co chcę, żeby było inaczej. Ale jakby jakąś taką wolność, czułem pociąg do wolności, a wolność dla mnie to synonimem były Stany Zjednoczone. A Stany Zjednoczone to motocykle, no bo największa wolność jest na motocyklach, więc jak jakiś film się pokazał w telewizji o motocyklach, to wręcz jak zaczarowane dla mnie. To jest najczęściej zadawane pytanie, od kiedy zaczęła się pasja motocyklami. Nie? Czyli przed narodzinami, bo mój ojciec zawiózł moją mamę na porodówkę Komarem. Nie? 8 kilometrów. Znaczy ja miałem dzieciństwo całkiem fajne, bo to czasy komunistyczne, 79 rocznik jestem, więc to była taka sroga komuna jeszcze u nas, ale jednocześnie totalne peryferie Polski, więc do nas nie docierały jakieś tam informacje z Polski, co się u nas działo, ale ten taki wpływ komunistyczny był duży, ponieważ jak wszędzie nie było nic, czyli kompletnie nic. Jeżeli chciało się coś mieć, zrobić, kupić, załatwić, trzeba było kombinować, z kimś coś wymienić lub szczerze mówiąc, czasami coś zwinąć komuś. Takie były czasy. Gdybym ocenił, czy w dobrych czasach żyję, to myślę, że w bardzo dobrych, ponieważ zostałem wychowałem się swoje całe dzieciństwo i młodzież w czasach, gdzie nie było nic i trzeba było sobie jakoś radzić, czyli rozwijać sobie masę talentów do kombinowania, załatwiania różnych rzeczy, budowania tych rzeczy, a jednocześnie w wiek dorosły zacząłem wchodzić już w czasie technologii elektronicznej, czyli już były i telefony, powstawał internet, więc nie byłem na tyle stary, żeby nie ogarnąć tego, ale jednocześnie ten zmysł do ogarniania samemu wszystkiego był już w człowieku, więc łatwiej było przystosować się do nowej technologii. Bo patrząc na przykład na teraz, to wszystko jest dostępne. Otwierasz telefon, zamawiasz, kupujesz i jest. Dlatego uważam, że czas, w jakim żyję, jest fantastyczny i my żyjemy też w fajnym czasie. No ponad 70 lat bez wojny światowej to jest chyba rekord w historii świata. Patrząc na przykład z perspektywy tej, którą robię, czyli budowanie motocykli, to kiedyś wygięcie rury było jakimś wielkim wyzwaniem. Nawet nie można było gdzieś zobaczyć, w jaki sposób się to robi, więc trzeba było własnym pomysłem dojść do tego, w jaki sposób wygiąć daną rurę, żeby nam się nie złamała
i w jaki sposób było to racjonalnie wygięte i dopasowane do motocykla. W tej chwili są komputery, jest masa maszyn, więc używając teraz tych maszyn, ale starych sposobów, wydaje mi się, że jest się bardziej kreatywnym i można fajniejsze rzeczy zrobić na maszynach, które są przystosowane do danej rzeczy, a my na tej maszynie możemy zrobić zupełnie inne rzeczy, niż się komuś wyobrażało. Breaking bones, the words are killing souls. Sticks and stones are breaking bones. You're killing everyone you love. Sticks and stones are breaking bones, but your words are killing souls. Sticks and stones are breaking bones, but you can't see their hearts. W tym momencie, oprócz Game Over, bo do tego za chwilę przejdziemy, mam jeszcze kilka firm budowlanych, między innymi jestem koordynatorem takich grup budowlanych w Niemczech, Włoszech i w Austrii. W tej chwili, w danym momencie budujemy spory hotel w północnych Włoszech, w miejscowości Merano. Budujemy duży hotel na 26 apartamentów w miejscowości Oberstaufen w Niemczech. Remontujemy cały hotel w Austrii. Budujemy salon Dodge'a, salon Rama. Serwis, ogarniam oczywiście na to wszystko kredyty, pozwolenia, gazy, prądy i całą resztę. To jest tak z boku. Oprócz tego wiadomo, jest i rodzina, i dzieci, i wszystko wokół nich związane, co jest bardzo ważne. A w Game Over staramy się wejść trochę jakby na rynek amerykański, więc tworzymy całą nową kolekcję odzieży. To są bluzy, czapki, koszulki, wszystko co tylko możliwe. Każdy projekt jakby przechodzi przeze mnie. No i budujemy 3 motocykle, które są jakby bazują na danych częściach, ale są w zupełnie różnych stylach, czyli jeden do turystyki, jeden sportowy i jeden oldschoolowy. One wszystkie jakby są z myślą, żeby wejść do Stanów. Budujemy jeden bardzo duży projekt, motocykl, który w przyszłym roku będzie premiera. To będzie taki boom typu recydywista czy behemoth. No i ogarniamy bar, budujemy też tutaj w części Game Over. Przerabiamy też całą firmę Game Over, bo tam troszkę zmieniamy strukturę, a tak poza tym to tatuaże sobie jeszcze w międzyczasie robię, bo jest trochę wolnego czasu. Patrz, nowe logo to jest flaga amerykańska, krzyże maltańskie są zamiast gwiazdek, jeden krzyż jest czerwony, na dole Game Over Cycles, nie? No spoko, zajebiste. No. Czekaj, następny na przykład, to jest koszulka, która teraz się drukuje. Jest tylko czacha z boku, o. I ona idzie tam na tył. No. Tu jest GOC krzyż. Metki w środku są dopierdolone, bo ja o to dbam. Każda jedna 6 zł, a prototypy po 1000, no. Wiesz, że matrycę zrobić i wiesz, i teraz idzie do produkcji, nie? Muszę się przyjrzeć, bo tam jest dużo detali. Wszędzie mamy już teraz markę GOC New York City. Na tym wieszaku, co jest, wieszasz bluzę, są koordynaty GPS-u naszej firmy. Ale z drugiej strony musisz go wrócić. Na początku jak założyłem firmę, to praktycznie wszyscy byli krytyczni. Każdy jeden mówił, że to jest źle, to nie wyjdzie, to jest do niczego, to w ogóle nie ma sensu. W tej chwili, patrząc na ilość okładek i nagród, które są za nami, to trochę ciężko też jest komuś krytykować, czy ten pomysł jest dobry, czy nie. Także chyba największym krytykiem w tym momencie jestem sam sobie. Ja chyba od samego początku wierzyłem i byłem pewny tego, że wszystko, co wymyślę, jest na pewno najlepsze na świecie. Wiem, że to może zabrzmi arogancko, ale mam takie podejście do życia. A jednocześnie te plany i projekty i każdy jeden pomysł był tak daleko posunięty i z tak ogromnym zasięgiem, że wydawał się naprawdę niemożliwy na samym początku, ale jednocześnie inspirował ludzi do tego, żeby jednak w tą stronę mierzyć. Zawsze jest fajnie mierzyć do góry niż do dołu, niż do jakiegoś poziomu, stawiać sobie wyższe cele. I mam chyba wielkie szczęście, że wokół całej firmy zgromadziło się dosyć sporo kreatywnych ludzi i w tej chwili jak
siadamy wspólnie i zaczynamy rozmawiać o jakimś następnym projekcie i co mamy tym projektem osiągnąć, to z każdej strony przychodzi też jakiś pomysł lub wręcz podpowiedź, w którą stronę iść, w którą stronę zmierzać, bo każdy w jakiejś dziedzinie jest mistrzem. Nie można jednoosobowo wiedzieć o wszystkim, nie? Ale zbiór ludzi, czyli taki zespół, który zaczyna kreatywnie myśleć w jakąś stronę, daje spore efekty. Ale tym głównym takim motorem, czyli postawienie poprzeczki najwyżej, ok, budujemy motocykl i ma być na Księżycu, to jestem ja, a później wszyscy siadamy i myślimy, jak to cholera zrobić. I've been trying to come up with the highest of feelings, but there ain't nothing new under the sun, so you avoid to touch any of the cold waters, 'cause sometimes love ain't that thing you're afraid of. Myślę, że to jest najbardziej fascynujące, że o tych motocyklach, które buduję, nie można po prostu powiedzieć fajne lub niefajne, że trzeba o nich opowiadać. Ja uważam, że moja firma, że nie budujemy motocykli customowych. My budujemy historię, a używamy motocykla jako płótna, jako tworzywa do tego, żeby opowiedzieć daną historię. To nie jest stricte motocykl. Tak, on ma koła, on jeździ, można nim się poruszać normalnie, ma wszystko, co w motocyklu powinno być, ale każdy jeden z tych pojazdów opowiada pewną historię lub pewien temat, który rozwijamy poprzez elementy w tym motocyklu. Także to najbardziej mnie fascynuje. Nie samo budowanie motocykla, tylko przekazanie czegoś większego, czegoś, co chcę przekazać tym motocyklem. Na samym początku, jak powstała firma, to inspiracją były inne firmy, czyli motocykle w jakimś tam stylu, nie? Był sportowy, chopper, bobber, różne są style motocykli i jakby w tej formie starałem się budować te motocykle, ale tak naprawdę największą inspiracją jest sztuka, ogólnie sztuka jako sztuka, czyli malarstwo i rzeźba różnych artystów i jakby chciałem przenieść tą formę w motocykle, czyli coś, co nadaje motocyklowi charakter bardziej sztuki niż motocykla, czyli tak jak na przykład Drag, nasz pierwszy motocykl, tam jest dużo biomechaniki, jest zbiornik w kształcie głowy aliena, czyli to jest inspiracja sztuką Hansa Rudolfa Gigera. Tak Chopper to już jest taki bardzo amerykański, to może że zabrzmi, Chopper, sama nazwa, czyli długi przód, on miał być taki cukierkowy, landrynkowy, więc tam użyliśmy dużo elementów z gier, piki z kart, bo on miałby jakby być reklamą naszej firmy, to był pierwszy motocykl, który miał wyskoczyć na świat i pokazać, że tu jest game over, więc zaczynamy grę tym motocyklem. Ale kolejne już motocykle Behemoth, Hard Rock Cafe czy Recydywista, to już jest kompletne odjechanie, to już jest w tym wszystkim muzyka, świat sztuki tatuaży, świat prawdziwej sztuki, czyli, znaczy no nie mówię, że muzyka i tatuaże nie są prawdziwą sztuką, bo uważam, że są, ale to jest taka forma ekspresji, czyli łapania wielu bodźców z całego świata, czyli od muzyków, tatuażystów, artystów, malarzy, rzeźbiarzy i wrzucenie to jakby do jednego pudełka i ukazanie to w formie motocykla. Także tutaj największy wpływ na mnie mają dziedziny sztuki typu malarstwo, rzeźba, muzyka. Dobranie takiego dobrego teamu to chyba było najtrudniejsze w tej firmie, bo wizję jaką miałem, to miałem od początku i praktycznie sprecyzowaną. Już w 2012 roku, nawet wcześniej, mówiłem to, co się właśnie w tej chwili dzieje, czyli poszczególne motocykle, jak mają wyglądać i jak ma wyglądać cała ta firma Game Over. A pierwszy team pozbierałem z ludzi, którzy pracowali u mnie w Niemczech, w mojej firmie budowlanej. Byli to płótkarze, stolarze, tynkarze, więc jakby wrzucając ich do firmy i mówiąc, dobra, teraz będziemy budowali motocykl i praktycznie nie mówię, że ma być rama z takim kątem, to ma być tak pospawane czy tak, tylko cały czas opowiadam o formie i o wizji, to dla nich to była czarna magia. Nie? Także praktycznie pierwsze nasze budowy motocykli wyglądały w ten sposób, że ja budowałem praktycznie model 1:1, ze sklejki, styropianu, ze wszystkiego, a chłopaki jakby budowali na tym pierwowzór 1:1, bez żadnego kombinowania. Później jakby nabrali trochę więcej doświadczenia i zaczęli się wkręcać w twórczość też, czyli dodawali od siebie niektóre elementy, ale to chwilę trwało.
marca to miejsce będzie już otwarte. Wyjątkowe pod bardzo wieloma względami, bo też wyjątkowa grupa ludzi dowodzona przez jeszcze bardziej wyjątkowego gościa to wszystko rozkręca i każdy ich kolejny projekt wydaje się, że już nic większego, nic lepszego, nic fajniejszego się nie wydarzy, a jednak zawsze się zdarza, bo to, co mają w głowach, jest naprawdę niepowtarzalne. Robią wielkie rzeczy dla nas Polaków, bo to nie jest żart, to są ludzie, to jest firma, z której Polacy mogą być dumni, nie tylko w Europie, ale w całym świecie i musimy być dumni, bo niewiele w tej branży szczególnie mamy takich rodzynków, którymi możemy się chwalić. 8 miesięcy temu na tym placu tak naprawdę rosła pszenica. W tej chwili mam przyjemność gościć Was w naszym największym w Europie Środkowo-Wschodniej salonie Harley'a Davidsona. Ale nie udałoby się to, w życiu by się tego nie udało, gdyby nie pomoc ludzi oraz determinacja wielu ludzi. Cześć, z tej strony Trolski. Specjalnie dla Staszka z Game Over Cycles wykonałem ten oto nóż w moim warsztacie. Został wykuty. Mam nadzieję, że będzie dobrze się spisywał. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Ja ogólnie uważam, że ludzie z natury są dobrzy, że nie mają powodu do tego, żeby się rodzić i są źli albo jacyś smutni. Że ludzkość jest stworzona do tego, żeby być szczęśliwa i tworzy wokół siebie atmosferę po to, żeby być szczęśliwym. Ale nie wszędzie tak jest, nie wszyscy są... To nie jest taki amerykański sen wszędzie, nie? Co widzimy na przykład u nas w Polsce, że nasze społeczeństwo jest jakby trochę zakompleksione, bym to nazwał. Ma trochę mało siły do tego, żeby pokazać się na zewnątrz. To się już troszkę zmienia, bo coraz więcej jest ludzi u nas, młodych, kreatywnych, którzy wychodzą na zachód, nie tylko na zachód, no ale to jest takim przykładem dobrobytu jest zachód niestety i pewnie jeszcze długo będzie. I wychodzą tam i nie mówią, że my jesteśmy skromni tu ze wschodu i nie damy rady, tylko wychodzą tam z buta na scenę i mówią, patrzcie, co my potrafimy i co myśmy zrobili. Także to się bardzo zmienia. A ogólnie to jest masa ludzi kreatywnych. Ja jestem tego zdania, co Steve Jobs, że ludzie, którzy są na tyle szaleni, że uważają, że zmienią świat, są tymi, którzy to robią. Więc jeżeli ktoś ma pomysł i znajdzie na to jakby team lub sposób, żeby to zrobić, to ogromne szanse są do tego, żeby w tych czasach praktycznie wszystko zrobić, bo jest dostęp do informacji, dostęp do wiedzy, dostęp do przekazywania informacji jest ogromny. Trzeba to wszystko siać, ale jest to do zrobienia.